No greater ally than Poland. Nie ma większego sojusznika niż Polska. Tak nazwaliśmy projekt, który realizowaliśmy przez ostatni rok. Jego celem było pokazanie, jak zbudowaliśmy wielki sojusz Polski z Ukrainą. Przypomnienie tego, co się stało już prawie 2 lata temu. Między lutym a majem 2022 roku miliony ludzi przekroczyło polską granicę, szukając schronienia, uciekając przed agresorem, który bez zapowiedzenia wojny rozpoczął bombardowanie cywilnych budynków, domów, mieszkań. Wtedy zdarzył się cud. Cud, który pewnie będzie wielokrotnie opisywany w podręcznikach do historii. Polskie państwo nie było przygotowane na przyjęcie takiej liczby uchodźców, ale okazało się, że Polacy byli przygotowani. To, co się stało te prawie 2 lata temu, jest czymś godnym upamiętnienia. Jest historią, na której powinniśmy zbudować nowy etap relacji polsko-ukraińskich. Tak, te relacje nigdy nie były proste, ale to, co się stało po tych dniach, po lutym 2022 roku, zapisze się na zawsze w naszej wspólnej historii. W naszych nagraniach opisywaliśmy zarówno historię wolontariuszy, pracowników fundacji, którzy czasami po 12 godzin pracowali, szukając dla uchodźców schronienia, szukając środków, szukając finansowania ubrań, żywności, czasami pracy. Pojechaliśmy też na Ukrainę, rozmawialiśmy z ukraińskimi politykami, z ekspertami, z parlamentarzystami, przedstawicielami biznesu i samorządu. Pytaliśmy ich o to, jak się po tym okresie zmieniły nasze relacje, czym dla Ukrainy jest Polska i czym dla Polski jest Ukraina. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, na czym budujemy nasz wielki sojusz. Będą trudności. Po lutym 2022 zdarzyło się mnóstwo trudności. Były sytuacje, w których rządy Polski i Ukrainy stanęły naprzeciw siebie. Niestety, oba kraje nie będą mieć zawsze wspólnych interesów. Ale jeszcze raz musimy pamiętać, że zaczęliśmy nowy rozdział w naszej wspólnej historii. Nowy rozdział sojuszu, być może jednego z najważniejszych sojuszów współczesnej Europy. 2 wielkich państw, które razem mogą stanowić poważną siłę w Europie. Cieszę się, że udało nam się przedstawić kilka różnych perspektyw. Cieszę się, że mimo, że nasi rozmówcy nie wiedzieli, co powiedzą ich koledzy, to byli rozmówcy zarówno z polityki polskiej, jak i polityki ukraińskiej, mówili rzeczy bardzo podobne, zwracali uwagę na podobne problemy i dawali podobne rozwiązania. To cieszy. To pokazuje, że poza tym szumem medialnym, tym szumem politycznym, Polska i Ukraina są wielkimi sojusznikami. I jak bywa w takich wielkich sojuszach, musimy zwalczyć drobne sprawy, drobne interesy, które czasem będą stawać na drodze do tej przyjaźni. Myślę, że jesteśmy na początku czegoś bardzo ważnego i bardzo wielkiego. Tak, nie da się nie mówić o tym bez patosu. Nie da się, ponieważ jak zobaczycie za chwilę Państwo te historie, te ludzkie historie i polskiej solidarności, to ciężko nie mówić z patosem. Cieszę się, że udało nam się te historie udokumentować. Cieszę się, że udało nam się te historie spisać. Myślę, że miliony osób w Europie jeszcze raz usłyszą, co się działo w lutym 2022 roku. Nazywam się Dominika Paliczka i reprezentuję New Europe Foundation. Dziś chciałabym opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wyglądała nasza praca w lutym 2022 roku. Po wybuchu wojny na Ukrainie nasze działania zmieniły się o 180 stopni. Do tamtej pory udzielaliśmy głównie pomocy w ośrodku stacjonarnie, natomiast duży napływ ludzi spowodował potrzebę utworzenia dodatkowych punktów pomocy, w które chętnie się zaangażowaliśmy. Ta sytuacja sprawiła, że utworzyliśmy punkt recepcyjny na dworcu PKS w Katowicach. Pomagaliśmy również na dworcu PKP w Katowicach oraz w punkcie recepcyjnym w Gliwicach. Cześć, jestem Julia. Pracowałam w ośrodku wsparcia cudzoziemców i kiedy zaczęła się inwazja, to zaczęłam pracować na dworcu PKS w Katowicach. W sumie to najtrudniejsze było poradzić sobie z ilością osób, bo było naprawdę mnóstwo osób i po prostu nie dało się pomóc każdemu, a nawet jeżeli dało się, to osoby bardzo długo czekały i to było takie stresujące, po prostu ilość osób i że nie każdemu możesz pomóc, a także to, że każda z tych osób miała swoje emocje i ktoś był po prostu sfrustrowany, ktoś był smutny, ktoś płakał przez cały czas i po prostu jeżeli nie masz jakiegoś przygotowania, nie wiem, psychologicznego, jakiegokolwiek
aczkolwiek to było naprawdę bardzo trudno sobie poradzić i ze swoimi emocjami, i z emocjami osób też. Nazywam się Mariana Sali, byłam konsultantem w jednym z ośrodków w Katowicach. Dla mnie oraz dla innych konsultantów najtrudniejsze to było nie poddawać się emocjom, poddawać się niepewności w przyszłości oraz nie poddawać się panice, która panowała wtedy w społeczeństwie. Trzeba było w bardzo krótkim czasie ogarnąć dużo informacji i ta informacja zmieniała się na bieżąco. To, co mnie zaskoczyło i to, co było dla mnie takie bardzo poruszające, były to wszystkie osoby, matki z dziećmi przybywające generalnie bez żadnych rzeczy, bez ubrań, bez środków do życia, bez żywności. Uważam, że nasza pomoc w tym zakresie była bardzo, bardzo kluczowa i dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się, zarówno konsultantom, jak i wolontariuszom. W sumie to kiedy myślę o takim zdarzeniu, to przychodzi mi do głowy jeden z dni, kiedy pracowałam właśnie na tym dworcu PKS i przyjechała pani z Ukrainy z 2 dzieci i ona po prostu miała taką histerię. Ona płakała i nie mogła przestać przez, nie wiem, po prostu pół dnia i chodziło o to, że ta pani musiała, wiadomo, wyjechać z Ukrainy z dziećmi i przez całą drogę trzymała się. Po prostu musiała być silna, a jak tutaj już przyjechała na ten dworzec, na ten punkt nasz na dworcu, to po prostu odpuściła te wszystkie emocje i po prostu płakała naprawdę bardzo mocno i nie wiedzieliśmy, co możemy dla niej zrobić. Otrzymała jedzenie oczywiście, otrzymała po prostu wsparcie, ludzkie słowo, przytuliliśmy tą panią, po prostu co byśmy nie robiły, to i tak było za mało i no po prostu bardzo takie trudne wspomnienie dla mnie, bo jakby dzieci od tej mamy też do niej podchodziły, pytały, co się dzieje i w ogóle. I ona po prostu trzymała się tak mocno przez tą całą drogę, że jak już tutaj przyjechała i jak już sobie uświadomiła, że jakby dzieci są bezpieczne, że wszystko jest okej, to po prostu już nie mogła wstrzymać łzy. Moim zdaniem każda historia była unikalna, ale w mojej pamięci po prostu na zawsze będą 2 historie. Pierwsza historia, kiedy pomagaliśmy żołnierzowi, który przybył do Polski bez dokumentów i był w Gliwickim Instytucie Rekonstrukcji Twarzy. Jemu oderwało twarz. Pomagaliśmy z dokumentami i załatwianiem innych problemów i bardzo poruszająca historia, straszna historia i bardzo ciężki był kontakt emocjonalnie, osobiście dla mnie, z jego matką w ciągu parę miesięcy. A druga historia była taka, że kobieta z dzieckiem przyjechała z Charkowa do Gliwic. Pomagaliśmy z znalezieniem mieszkania, pomagaliśmy z tłumaczeniem dokumentów, ale niestety pani nie poradziła sobie ze stresem, z emocjami i niestety chciała wrócić z powrotem i ona z dzieckiem trafiła pod odstrzał. Bardzo dużo wolontariuszy chętnie angażowało się w pomoc w punktach recepcyjnych, siedzieli bardzo długie godziny, pomagali wypełnić deklaracje, pomagali szukać schronienia osobom przybywającym z Ukrainy. Do wybuchu wojny udzielaliśmy głównie pomocy psychologicznej, prawnej w formie konsultacji, spotkań. Natomiast po wybuchu wojny nasza pomoc skoncentrowała się na szeregu nowych aktywności, szczególnie na poszukiwaniu schronienia, na udzielaniu pomocy bytowej, szukaniu pomocy finansowej, pomocy materialnej, również pomocy psychologicznej, prawnej i pomocy tłumaczeniowej z dokumentami pobytowymi, ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, z którymi takie osoby przyjechały. Jak zaczęła się wojna, to najpierw pracowaliśmy w naszym biurze, ale zrozumieliśmy, że bardzo dużo osób przyjeżdża na dworzec, na przykład PKS i jakby po prostu nikt się nimi nie opiekuje, nie dostają żadnej informacji, po prostu nie wiedzą, co robić. Więc dla nas było wyzwaniem właśnie zorganizowanie jakiejś pomocy tam na dworcu i to się udało w sumie, nie wiem, może w pierwszym tygodniu wojny albo w drugim już właśnie mieliśmy tam swoje miejsce i po prostu udzielaliśmy pomocy na dworcu. I to było nasze takie wyzwanie i sobie z tym poradziliśmy i osoby przyjeżdżając już na dworzec PKS mogli uzyskać też informacje, nie tylko takie wsparcie rzeczowe. Z tego, co udało się nam zrobić, to nadać pomoc psychologiczną, prawną dużej ilości osób. Nam się udało pomóc w integrowaniu osób. Nam się udało zrobić fajny kurs języka polskiego, w
którym wzięło udział więcej jak 200 osób. Potem dodatkowo jeszcze zrobiliśmy kurs języka polskiego online. Nam się udało opanować swoje emocje i nauczyć się pracować szybko i bardzo dobrze. No to właśnie to, że ktoś ich spotykał i chciał im pomóc, próbował im pomóc, nawet to wsparcie rzeczowe, nawet to jedzenie było dla ludzi czymś po prostu wielkim. Wyjechali z Ukrainy, gdzie po prostu jest wojna i stali na granicy przez nie wiadomo ile godzin i mieli pomóc i na granicy i jak tutaj przyjechali i na jakichś tam punktach recepcyjnych, więc jakby byli przez cały czas zaopiekowani i to dla nich miało bardzo, bardzo duże jakby takie znaczenie, bo nikt na pewno się nie spodziewał, że otrzyma taką pomoc i takie wsparcie. Uważam, że wpływ taki, że będą wiedzieli, że nie są sami, że nie zostały same z tym problemem. Wpływ taki, że dużo osób tutaj w Polsce zobaczyło po prostu dużo fajnych rzeczy, dużo dobrych rzeczy, które fajnie i dobrze by było wprowadzić w Ukrainie. I taki wpływ, że dużo osób tutaj znaleźli sobie przyjaciół, kolegów. Dużo osób tutaj chcą zostać. Duża ilość osób chcą wrócić do domu, ale na pewno wpływ taki, że będą wiedzieli, że w Polsce tu są bracia. Więc jakby dla tych osób, jak już tutaj przyjechali i po prostu ktokolwiek się o nich troszczy, ktokolwiek próbuje pomóc, było po prostu czymś bardzo ważnym i wydaje mi się, że być może będą też o tym opowiadać swoim dzieciom, że nie zostawiliśmy ich, zarówno osoby z Ukrainy mieszkające w Polsce, tak samo i Polacy, a właśnie pomagaliśmy wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebowali.